Witajcie w realistycznym dniu z życia w mini kamperze w Nowej Zelandii. To jest kuchnia z tyłu auta. Jako że pogoda jest dzisiaj mierna, zanosiło się na to, że będzie lać cały dzień, to ogarniemy dzisiaj takie podstawowe życiowe rzeczy. Mamy do załatwienia zakupy, pranie. Przydałaby się świeża woda i mamy dzisiaj do przejechania z 2 godziny. Jednocześnie też zaczął się grudzień. Robimy bieganiowy kalendarz adwentowy, czyli musimy dzisiaj ze względu na pogodę przebiec 3 km i wydawałoby się, że nie powinien to być problem dla nas maratończyków, a jednak kuchenka brudna. Dobra, po śniadaniu posprzątane, można się ogarniać i zbierać. Think you got it all mapped out. Sound so self-assured when you talk about all the things you're gonna do. You gon' let the world make your dreams come true. What a shame, I fooled you twice. Bet you think you know it all. Think you had your back against the wall. Now it's time to get your babe. Never, never another rainy day. What a shame, I fooled you twice. You navigated them chopping waters. The sailing from here is smooth and clear. You have no fear, it don't get no harder. You think to yourself, where you've been, there's no more hell for you. Lot. Guess you got it all planned out. You done hit the bottom right by now. You know how the story goes. Won't be anymore, I told you so. What a shame, I fooled you twice. Nothing else is in your way. You're about to walk to victory. Now you finally reached the end. Now it's time to feel the sun again. What a shame, I fooled you twice. In the light, I had a vision. In the dark, a premonition. You took my dreams, and now I'm bound to you. Tell me, babe, what are we gonna do? 'Cause you got me in the best bed. Spinning in a canteen. Rzeczywiście załatwione. Robimy postój na peanut butter jelly sandwiches.
bo bieda. Przyniosłam łyżkę. I już nie mam pojęcia, co z nią zrobiłam. A, jest łyżka. Miałam nagrać też stację benzynową, ale w gruncie rzeczy stacja jak to stacja. Nie musicie tego widzieć. Jedyne co, no to w Nowej Zelandii każda stacja benzynowa ma swoją aplikację. Kiedyś to były karty, teraz są aplikacje i za dołączenie do klubu są zniżki. Zwykle jest to jakieś tam 6 centów na litrze. Ostatnio mieliśmy 25 centów na litrze, a ceny są około 2,50. 2,50 albo wyżej. Poniżej 2,50 marne szanse. I jest aplikacja, nazywa się, ja ją lubię nazywać Gatsby. Jest to Gas Spy. Pokazuje Ci ceny paliwa na wszystkich stacjach benzynowych w okolicy. I rzeczywiście czasami tam z 10 centów czy ile można zaoszczędzić, więc jest po 14. Mamy pozałatwiane rzeczy, ale jeszcze teraz czeka nas 2 godziny jazdy. Musimy jeszcze iść pobiegać. Kolacja jest panko. Dzisiejsze miejsce noclegowe Lake Pukaki. Niestety zaczęło już padać. Tutaj widać wioska kamperowa rozciąga się po horyzont, a my koczujemy tutaj. Proszę bardzo, Dragon przy kibelkach. Przebiegnięte. Teraz trzeba niestety zaległości ogarnąć. Poskładać to wszystko. No i nastawialiśmy się na deszczową pogodę dzisiaj cały dzień. A wyszło, jak to często w Nowej Zelandii bywa, pokropiło chwilę, jest pochmurno, wieje. No ale tej prognozie nie można tutaj ufać. A maksymalnie na 1 dzień do przodu, a to i tak niespecjalnie. W tym roku ciężka lipa, jeśli chodzi o warunki pogodowe, bo w listopadzie, w grudniu już zwykle w tych okolicach jest ciepło. Niestety nie przyfarciło nam się w tym roku. Więc tak, dotarliśmy na miejsce. A mój partner gotuje teraz kolację, bo to on zwykle zajmuje się kolacjami. Ja raczej robię śniadania i zmywam gary. Myślę, że ten film będzie dobrym momentem, żeby wspomnieć o tym, jak wygląda kwestia nocowania za darmo w kamperach w kraju, bo jest ona z jednej strony bardzo prosta, a z drugiej niestety trochę na samym początku może się wydawać skomplikowana, bo do spania za darmo wyznaczone są konkretne miejscówki i trzeba spełniać pewne warunki zwykle, żeby tam spać. Większość takich miejsc jest dla kamperów, które są self-contained, czyli oznacza to auto, które
jest samowystarczalne, czyli nie potrzebujecie żadnych toalet, bo macie toaletę w aucie podpiętą, nie potrzebujecie wody bieżącej, bo macie zlew i nie pozostawiacie po sobie żadnego syfu, włącznie z brudną wodą. No i są specjalne organizacje, które wystawiają certyfikat i dostaje się naklejkę na auto, która świadczy o tym, że no głównie, że macie kibel i zlew. Co jest trochę śmieszne z praktycznego punktu widzenia, bo 90% tych wszystkich kempingów mają toalety, więc tak naprawdę nigdy nie jest się w sytuacji, kiedy trzeba rzeczywiście tą toaletę użyć. Zarówno ja, jak i partner w latach poprzednich mieliśmy po prostu najtańsze auto z łóżkiem, bez zlewu, bez niczego, no i wtedy miejsca, w których można się zatrzymać za darmo, są ograniczone. Często korzystaliśmy z tanich kempingów, albo no i ja często po prostu łamałam zasady i spałam tam, gdzie nie powinnam, co skończyło się kiedyś mandatem. Albo na takim totalnym budżecie myślę, że nie jest to najmniejszy problem, żeby po prostu przyjechać tu z plecakiem, z namiotem i bez problemu można sobie poradzić. Jeżdżenie autostopem w Nowej Zelandii to łatwizna i naprawdę można to zrobić tanio. Niestety przez to, jaki jest układ w tym aucie, to żaden większy stolik nam się nie mieści, ale w sumie też nie jest nam potrzebny, bo wszelkie gotowania robimy z tyłu. Ale fajnie mimo wszystko mieć jakiś stolik. I ten sprawdza się fantastycznie. $9, moi drodzy. $9. I'm ready to be fed. Na dzisiaj to już tyle. Wszystko zmyte, posprzątane. Dzięki za uwagę i zapraszam następnym razem.